Powstanie warszawskie to temat nieustająco powracający w polskim kinie, w lepszych lub gorszych wydaniach. Dziś chciałam przedstawić Wam film, który okazał się w Polsce niezwykle kontrowersyjny. Połowa Polaków go kocha, a połowa nienawidzi. Ten film nosi tytuł Miasto 44 i został nakręcony w 2014 roku przez Jana Komasę. W tej filmowej wersji Powstania Warszawskiego widz znajdzie wszystko: emocje, muzykę, historię miłosną, a przede wszystkim młodych ludzi, którzy do powstania szli z pieśnią na ustach i wiarą w sercach. Taki obraz jest dla mnie przekonujący i wiarygodny w swojej prostocie, choć, jak powiedziałam na początku naszej opowieści, są i tacy, do których wizja Komasy kompletnie nie przemawia. Krytyka filmu przez niektóre środowiska, w tym przez część powstańców, jest zrozumiała. Oto mamy bowiem przed sobą obalenie funkcjonującego od dawna w polskim krwiobiegu mitu. Powstanie warszawskie to temat wzbudzający w Polsce wiele skrajnych emocji. Może warto przypomnieć kilka faktów z nim związanych. Powstanie warszawskie było wystąpieniem zbrojnym skierowanym przeciwko okupującym Warszawę Niemcom. Trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 roku, czyli dokładnie 63 dni. Ta liczba jest ważna, bo stała się ona w kulturze polskiej dość symboliczna. Często podaje się ją jako odpowiednik czasu trwania czegoś. Ile to trwa, mówimy, tyle co Powstanie Warszawskie. Takie odniesienie znajdziecie m.in. w najnowszym filmie dokumentalnym Pawła Łozińskiego, Film balkonowy. Powstanie nie zakończyło się niestety sukcesem, ale nawiązania do niego w kulturze polskiej są niezwykle częste. Nie starczyłoby nam wielu godzin, żeby wspomnieć o wszystkich ważnych elementach, ale chciałabym uczulić Was na sygnał alarmowy, który możecie usłyszeć w Polsce co roku 1 sierpnia o 17. To tak zwana godzina W, czyli upamiętnienie symbolicznego momentu wybuchu powstania. Jest wiele tekstów kultury, które opowiadają o powstaniu warszawskim. Trudno polecić wszystkie filmy czy wszystkie piosenki, które nawiązują do tego wydarzenia. Ja poleciłabym Wam może piosenkę hip-hopową zespołu Hemp Gru, która nazywa się 63 dni chwały. No ale nie o powstaniu, tylko o filmie mieliśmy dziś mówić. Współczesne kino historyczne jest z całą pewnością odmienne od tego, co scenarzyści i reżyserzy proponowali nam przed rokiem 2000. Coraz częściej realizuje się bowiem filmy, które udowadniają, że warto odbrązawiać pewne postacie i wydarzenia. Jak pisze jeden z krytyków, ktoś może narzekać, że zbyt dużo jest w mieście 44 wizualnych ozdobników i fajerwerków, a za mało historii. W sumie nawet to rozumiem. Rozumiem, że nie do każdego musi przemawiać erotyczna scena zrealizowana w slow motion, zestawiona z sekwencją ukazującą żołnierzy Armii Krajowej, nazywanych skrótowo akowcami, wyglądających jak amerykańscy komandosi, którzy przemierzają kanał w rytmie dubstepu. To jednak dobrze, że Komasa zdecydował się na takie atrakcje. Powstanie warszawskie zasługuje na przedstawienie w zupełnie innej, nowej, odświeżonej formie, która trafi do młodego pokolenia i która stanie się przekazem międzynarodowym przemawiającym do ludzi w różnych zakątkach świata. W polskim kinie aż za wiele znajdziemy filmów, w których patos goni patos, gdzie emocje starają się być jeszcze silniejsze od tych z poprzedniej sceny. Mimo że Miasto 44 zrywa z tym, może właśnie dzięki temu pozwala przeżyć powstanie. Pozwala doświadczyć tego strachu i obłędu, który jednemu z bohaterów udało się przetrwać. Tym bohaterem jest miasto, w którym zgodnie ze słowami popularnej polskiej piosenki podczas festiwalu filmowego w Gdyni Miasto 44 wymieniane było jako jeden z faworytów, co zaowocowało nagrodą dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej dla Zofii Wichłacz, a także nagrodami za efekty specjalne i dźwięk. Ponadto film otrzymał nagrodę publiczności Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce, który odbywa się w Chicago. Jan Komasa dzięki Miastu 44 został także w roku 2015 laureatem paszportu polityki. Jak czytamy w uzasadnieniu werdyktu, nagrodę otrzymał za wyobraźnię, ambicje i perfekcyjny warsztat reżyserski. Za film Miasto 44, w którym tragedia powstania warszawskiego opowiedziana została nowoczesnym językiem trafiającym do młodego widza. Warto w tym miejscu zatrzymać się na moment, aby powiedzieć, że Miasto 44 było ważnym kamieniem milowym w karierze reżysera. Kilka lat wcześniej nakręcił on nowatorską pod względem formy Salę samobójców, ale to kontrowersje związane z miastem przysporzyły mu sporo sławy.
Jeśli chcielibyście zapoznać się z twórczością Jana Komasy, to koniecznie musicie zobaczyć jego późniejsze filmy. Boże Ciało, o którym możecie posłuchać w jednym z odcinków naszej serii, oraz drugą część Sali Samobójców noszącą podtytuł Hejter. Oba filmy to mocne kino, które warto znać. Bardzo polecam Wam filmy tego reżysera, w szczególności Miasto 44, bo jestem bardzo ciekawa, jaka będzie Wasza opinia na temat tego filmu. Najlepszym podsumowaniem, a także najlepszą rekomendacją filmu Komasy mógłby być fragment recenzji zamieszczonej na portalu Onetfilm. Miasto 44 odarte jest z gloryfikacji powstania i zostaje przepuszczone przez filtr hollywoodzkiej produkcji na najwyższym poziomie. Teraz, mówiąc o najlepszych filmach traktujących o powstaniu warszawskim, oprócz kanału Andrzeja Wajdy, wymienić trzeba będzie dzieło Komasy. Życzę Wam udanego seansu i do usłyszenia w następnym odcinku.